Czy można stworzyć samochód, który jednocześnie jest najmniejszym i najbardziej ambitnym projektem w historii Mercedesa? Czy można zmieścić filozofię marki, od lat definiowaną przez ogromne limuzyny, w nadwoziu kompaktowym, niemal skromnym? I czy można zrobić to tak dobrze, że ten samochód przetrwa próbę czasu lepiej niż większość swoich większych, droższych braci? Odpowiedź brzmi tak. To Mercedes W201, znany światu jako 190. Model, który wbrew pozorom nie powstał z potrzeby rynku, ale z potrzeby przetrwania. Lata 70. to okres, którego w Stuttgarcie nie wspomina się z rozrzewnieniem. Kryzysy paliwowe, zaostrzenie norm emisji, a do tego ekspansja producentów japońskich, którzy zaczęli odbierać klientów nawet w segmencie, którego Mercedes uznawał za nietykalny. Klasę średnią. Sytuacja była klarowna, świat się zmienia, a jeśli Mercedes chce za tym światem nadążyć, musi zejść o klasę niżej. Nie z wyboru, z konieczności, bo musi sprzedawać. Właściwie to bardzo dużo sprzedawać. Daimler-Benz przez dziesięciolecia żył w przekonaniu, że Mercedes to symbol klasy wyższej. Duże sedany, dostojne coupé, majestatyczne limuzyny. Świat prostych, drogich samochodów, o długiej masce i masywnych chromach. Problem polegał na tym, że świat dookoła zaczął się zmieniać szybciej niż w Stuttgarcie chciano przyjść do wiadomości. Dyskusje w Radzie Dyrektorów były gorące. Marka, która budowała swoją reputację na monumentalnych limuzynach, miała nagle stworzyć pojazd kompaktowy? Pojawił się strach, że mały Mercedes może rozmiękczyć wizerunek firmy. Ale bardziej martwiło to, że jeśli Mercedes nie zareaguje, zrobi to konkurencja i odbierze klientelę, która w przyszłości mogłaby przesiąść się do klasy E lub S. Tak narodził się projekt o kodzie W201. Nie był to projekt zwykłego samochodu. On miał zmienić trajektorię rozwoju marki na kolejne 4 dekady. Firma rozpoczęła testowanie wczesnych projektów w 1978 roku, a ostateczna stylistyka została zatwierdzona 6 marca 1979 roku. Pierwsze prototypy na bazie tego projektu testowano jeszcze w tym samym roku, a produkcja pilotażowa rozpoczęła się w lutym 1982 roku, po zatwierdzeniu konstrukcji. W201 w wersji 190 został zaprezentowany 8 grudnia 1982 roku i wprowadzony na rynek niemiecki dzień później. Lecz zanim pierwszy samochód trafił do sprzedaży, w Mercedesie o mało nie doszło do rewolucji przy projekcie W201. A będąc bardziej ścisłym, to właściwie doszło. Posłuchajcie, kiedy Daimler ogłosił rozpoczęcie prac nad W201, nikt nie przewidywał, jak gigantyczne okażą się koszty. Bo Mercedes zamiast stworzyć mniejszy model, postanowił wykonać niemal chirurgiczny eksperyment. Zbudować samochód, który wprawdzie ma rozmiar kompaktowy, ale jakość klasy S. Ruszył projekt W201. Oficjalnie kompaktowa klasa, nowa seria. Nieoficjalnie najbardziej ambitna próba skondensowania filozofii Mercedesa do czegoś o wymiarach tak skromnych, że jeszcze dekadę wcześniej nikomu nawet by nie przyszło to do głowy. I tu zaczyna się prawdziwa rewolucja. Mercedes zamiast szukać dróg na skróty, zamiast szukać oszczędności, zamiast myśleć o rynku budżetowym, postanowił zrobić coś dokładnie odwrotnego. Konstruktorzy usłyszeli jedno zdanie, które stało się ich obsesją przez kolejne 10 lat. Zróbcie miniaturową S-klasę, nie tańszego Mercedesa, nie samochód klasy średniej, tylko S-klasę w wersji 1 do 0,85. Pracownicy działu finansowego zamywali ręce. No to teraz dział projektów nam dowali. Dział projektów zacierał dłonie. No to teraz dowalimy księgowości. No i ogary poszły w las. Bo kiedy dawało mi się pełną swobodę, działy się rzeczy niezwykłe. Budżet rósł z kwartału na kwartał, aż przekroczył sumy, których nigdy dotąd nie przeznaczono na model niższej klasy. Dość powiedzieć, że W201 kosztował tyle, co niektóre projekty limuzyn. Od stycznia 1974 do stycznia 1982, czyli przez 8 lat, Mercedes wydał równowartość ponad 2,7 miliarda dolarów. Tak, tyle to by było na dzień dzisiejszy. Na badania i rozwój W201. Nazywano go najdroższym małym samochodem świata, choć nikt nigdy oficjalnie nie odważył się tego powiedzieć publicznie. Ale w Stuttgarcie panowało przekonanie. Jeśli robimy coś nowego, musi to być najlepsze na rynku. Wtedy pojawił się on, Bruno Sacco. Człowiek, który potrafił narysować linię tak prostą, że nie zestarzała się przez pół wieku. Jednocześnie tak precyzyjną, że była wynikiem matematycznych obliczeń. Sacco nie chciał, by W201 był śmiesznie małym Mercedesikiem. On miał być miniaturą większych modeli, zachowując ich charakter, proporcje i, co najważniejsze, godność. Należy podkreślić, że choć nadwozie W201 zaprojektowano w zespole stylistów pod kierunkiem Bruno Sacco i przy kluczowym udziale Petera Pfeiffera,
to w tym przypadku Sako nie był tylko od przybijania pieczątek pod projektami podwładnych. Wniósł swój bezpośredni udział. W tunelu aerodynamicznym powstało kilkanaście wariantów nadwozia. Jedne zbyt kanciaste, inne zbyt nowoczesne, ale z czasem narodziła się forma znana dziś każdemu pasjonatowi klasyków. Klinowaty przód bez zbędnych przetłoczeń, ramię linii biegnące przez całe boki nadwozia, charakterystyczna geometryczna klapa bagażnika i przede wszystkim sylwetka, która nie udawała niczego, czym nie była. Dzięki temu W201 uzyskał współczynnik oporu powietrza, który w latach 80. był wartością wręcz imponującą. CX-033. To nie była rewolucja wizualna, to była rewolucja w precyzji. Gdybyśmy dzisiaj zadali mechanikowi pytanie, jaki samochód lat 80. ma najmocniejszą kabinę pasażerską, odpowiedziałby prawdopodobnie W201, a jeśli nie, to przynajmniej byłby w pierwszej trójce. Mercedes przeprowadził na 190 testy zderzeniowe, które wykraczały poza wymagania homologacyjne. Kabina miała pozostać stabilna nawet wtedy, kiedy przód ulegał pełnemu zgniotowi. Pracowano nad tym obsesyjnie. Zapatrywanie konstruktorów było proste. Wypadek może zniszczyć samochód, ale nie może zniszczyć człowieka. Są salony sprzedaży z Mercedesami, ale nie ma takich z ludźmi, a zwłaszcza z członkami waszej rodziny. Testy zderzeniowe W201 były brutalniejsze niż te, które przychodziła ówczesna S-klasa. Samochód miał chronić pasażerów po uderzeniach, do których żaden kompakt nie był wcześniej projektowany, by je przetrwać. Dlatego konstrukcja była niezwykle sztywna. Grube słupki A, wzmocniona rama progowa, specjalne strefy zgniotu wyliczone komputerowo, co wtedy było nowością. Drzwi miały pozostawać otwieralne po silnym uderzeniu. Podłoga była wielowarstwowa, częściowo plastikowa, w celu zwiększenia tłumienia hałasu. Kabina miała nie tylko chronić, miała dawać poczucie masywności, którym dotąd chwaliły się jedynie większe modele. Do dziś niektórzy blacharze mówią pół żartem i jeśli 190 ma rdza na podłużnicach, to znaczy, że stała 20 lat zanurzona w solance. W201 jest jednym z tych samochodów, o których mówi się, że prowadził się lepiej niż powinienem. Nie wynikało to z magii, wynikało z geometrii. Mercedes wymyślił zupełnie nowy schemat zawieszenia tylnego. Układ pięciowahaczowy. Każdy ruch koła był ściśle kontrolowany przez zestaw ramion, które oddzielały siły boczne od pionowych. Efekt? Minimalne zmiany zbieżności, stabilność przy dużych prędkościach, precyzja na nierównościach, a jednocześnie komfort. Coś, co wcześniej wymagało wielowahaczowej konstrukcji z klasy wyższej. To zawieszenie było tak udane, że później stosowano je w klasie C, klasie E, a nawet w pojazdach o charakterze sportowym. W201 stał się ojcem konstrukcji, która do dziś uchodzi za jedną z najlepszych w historii Mercedesa. A co z sercem? To znaczy z silnikiem. Od początku gama jednostek była imponująco szeroka. Najważniejsze jednak było to, że każda z nich musiała spełniać założenie. Mały, ale mercedesowski. W gamie benzy znalazły się trwałe, klasyczne M102 od 1,8 po 2,3 litra. Z czasem doszły wersje 2,316 i 2,516, stworzone z udziałem Coswortha. Te silniki z podwójnym wałkiem rozrządu i 16 zaworami stały się ikoną lat 80. Nie tylko dlatego, że oferowały świetne osiągi. Ich legenda narodziła się na Nürburgringu w 1984 roku, podczas otwarcia nowej pętli Nordschleife. Mercedes zorganizował wyścig pokazowy 20 identycznych 190e 2,316 za kierownicą Elita Motorsportu. Alan Prost, Niki Lauda, Keke Rosberg, Carlos Reutemann i młody, niepozorny kierowca, o którym świat nie wiedział jeszcze zbyt wiele. Ayrton Senna. To był wyścig symboliczny. Wygrał go Senna, pokazując światu, że drzemią w nim umiejętności, które uczynią go legendą. Już wkrótce. A niewielki sedan z gwiazdą na masce stał się częścią tej historii. Dla wielu to moment, w którym mały Mercedes W201 na chwilę przestał być samochodem. Stał się świadkiem narodzin mitu. W201 jest jednym z tych aut, które kryją w sobie zadziwiająco wiele smaczków konstrukcyjnych, o których przeciętny użytkownik nie ma pojęcia. Mało kto wie, że projektowano go w taki sposób, by każdy przełącznik można było obsługiwać w rękawiczkach, że wnętrze było testowane pod kątem długotrwałego zmęczenia kierowcy, a nawet dźwięk zamykania drzwi miał spełnić określoną częstotliwość, tak żeby brzmiał solidnie, ale nie metalicznie. Mało kto pamięta, że pierwsze makiety aerodynamiki wykonano z gliny w skali 1:2, a niektóre wyglądały jak futurystyczne rzeźby. I mało kto wie, że W201 był tak przełomowy konstrukcyjnie, iż przez pierwsze lata Mercedes
wstydził się ujawnić, ile ten projekt naprawdę kosztował, bo suma mogła wywołać u akcjonariuszy lekki stan przedzawałowy. Liczono na to, że wolumen sprzedaży usprawiedliwi te wydatki. W201 produkowany był zarówno w Bremie, jak i w Sindelfingen w Niemczech, a całkowita produkcja osiągnęła 1 879 629 egzemplarzy w ciągu 11 lat życia modelu. Dużo? Mało? Czy sprzedaż usprawiedliwiła te kwoty? Moim zdaniem nie. A przynajmniej tylko w przypadku modelu W201. O czym może świadczyć, że Mercedes nie poszedł za ciosem i nie wzbogacił oferty W201 o kombi, coupé czy kabriolet. No ale ponoć to miała być mini klasa S. No a kombi raczej do S-ki nie pasuje. Natomiast w klasie S pasuje coupé, którego nie było. Można też spojrzeć na to z tego punktu widzenia, że W201 był swoistym koncept carem, który wszedł do produkcji, platformą rozwojową dla innych modeli. Przecież W124 naprawdę wiele wziął z W201. A wtedy, gdy podzielimy koszty badań na inne modele, które z nich skorzystały i weszły do produkcji, to sprawa wygląda dużo lepiej. To pokazuje jedno. Mercedes W201 nie był eksperymentem rynkowym. Był laboratorium przyszłości. A przyszłość przewidział doskonale, bo wraz z debiutem 190 zmieniło się wszystko. Mercedes nie tylko zdobył nową grupę klientów, otworzył drzwi do segmentu, który później stał się filarem sprzedaży, klasy C. Wprowadził technologie, które lata później uznano za standard w motoryzacji premium. Pokazał, że kompakt może być projektowany z rozmachem, którego oczekiwano dotąd tylko od limuzyn. No właśnie, te ciekawostki sprawiają, że W201 jest nie tylko kolejnym klasykiem. Jest opowieścią o obsesji inżynierów, którzy chcieli zbudować coś, czego nie pozwalała stworzyć ekonomia, a jednak powstało. Najciekawsze w W201 jest to, że był on projektem, który nie musiał być aż tak dobry, jak był. Mercedes mógł zrobić po prostu kompaktowe auto premium. Mógł zastosować sprawdzone technologie, uprościć konstrukcję, zejść z kosztów i wypchać na rynek. Nikt nie miałby mu tego za złe. A jednak W201 jest świadectwem czegoś innego. Świadectwem epoki, w której inżynierowie mieli jeszcze ostatnie słowo. Epoki, w której tworzyło się samochody z myślą o dekadach użytkowania, a nie o cyklu leasingowym. Epoki, w której Mercedes nie musiał udowadniać swojej jakości. On ją manifestował. W201 nie powstał po to, by podbić rynek kompaktów. Powstał po to, by powiedzieć, jeśli Mercedes wchodzi do nowego segmentu, to nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że może zrobić to najlepiej. Choć tutaj trochę musiał. Kiedy patrzymy dziś na Mercedesa W201, łatwo zobaczyć w nim młodszego brata większych limuzyn. Jak już wspomniałem, trochę jakby przypomina W124, nieprawdaż? A gdyby postawić W201 obok W124 i jeszcze W126, to już mamy pełen obraz. Zatem prawda jest inna. To nie jest mniejszy Mercedes, jakiś baby Benz. To Mercedes w najczystszej postaci, zdestylowany do rozmiaru, który niczego nie udaje, ale wszystko udowadnia. Bo W201 jest jednym z tych samochodów, które nie tylko przetrwały problem czasu, one ją wygrały. Zdały egzamin z jakości, z inżynierii, z filozofii marki. I choć miał być baby Benzem, paradoks polega na tym, że stał się wzorcem dla dorosłych. Dlatego W201 nie jest legendą z przypadku. Jest legendą dlatego, że został zaprojektowany tak, jakby wcale nie był najmniejszy. Jakby miał udźwignąć całą historię Mercedesa. I udźwignął ją bez wysiłku. W świecie, w którym samochody zmieniają się co 3 lata, W201 przypomina nam coś ważnego, że dobra inżynieria się nie starzeje, że jakość ma długie życie i że czasem największą siłę pokazuje ten, który jest najmniejszy, ale zbudowany na solidnych fundamentach. Oraz, że legenda Mercedesa może zmieścić się nawet w kompaktowych wymiarach. A wy co sądzicie o W201? Miał ktoś może takiego kiedyś? To waszym zdaniem wciąż Mercedes, Mini S-ka, czy też już zwykły kompakt? Podzielcie się proszę waszą opinią w komentarzach. A jeżeli nie chcecie ominąć następnego odcinka, to możecie zasubskrybować kanał. I do następnego.